Dla niektórych to tylko kolejna frakcja w grze. Dla innych Bastion był pierwszym krokiem do świata, z którego nie chce się wychodzić. Zapraszam do omówienia kolejnej frakcji w pigułce. Dzięki za tak ciepłe przyjęcie pierwszej części naszej serii o frakcjach w pigułce. Nie minęło kilka dni, a już zabraliśmy się za kolejny materiał. Dzisiaj porozmawiamy sobie o frakcji, która jest w Heroskach z nami od początku w ten czy inny sposób. Frakcji pełnej baśniowych stworów, miłujących lasy oraz dziką naturę. Mowa oczywiście o Bastionie. Gwoli przypomnienia powiemy sobie na początku o tle fabularnym, następnie przejdziemy do tego, jak elfy radzą sobie w Heroes 3 z uwzględnieniem Hoty, pomówimy o inspiracjach z rzeczywistości, by zakończyć na tym, jak Bastion ewoluował w kolejnych odsłonach z serii. Jedziemy z tematem. Niestety, jeśli chodzi o Bastion per se, to ciężko jest znaleźć jakąkolwiek reprezentację w Might and Magic. Jedyne, co ta gra posiada, co może być taką namiastką, jest możliwość wyboru rasy krasnoluda czy elfa. W World of Xin możemy trafić na postać, która zostanie później bohaterką w pierwszych Herosach. Mowa o Astrze, czarodziejce z Sandcaster, zlecająca nam zadanie, by pokonać Xenoka i Morganę. W tym samym miejscu znajdziemy Nataszę, ulepszającą nam siodło potrzebne w jednym z zadań. Inną postacią jest druidka Luna przy kamiennym kręgu, prosząca nas o odnalezienie złotych statuetek Pegaza, Smoka i Gryfa. Pierwsze Herosy zbierają te wcześniej niezwiązane ze sobą postaci w jedną z frakcji – czarodziejki. Miasto szczególne, ponieważ można w nim rekrutować same kobiety. Wśród nich jest też debiut Gem, która zostanie z serią na dłuższy czas. Czarodziejki od samego początku związane są mocno z motywem natury. Mamy baśniowe rusałki, krasnoludy, elfy z łukami, kamienne kręgi, gdzie możemy rekrutować druidów, mamy też jednorożce i na najwyższym poziomie Feniksy dosyć solidne latające jednostki. Herosy 2 kontynuują koncept znany z poprzedniej części i to dosyć dosłownie, ponieważ jednostki są dokładnie te same. Jedyne zmiany, których możecie się spodziewać, to możliwość awansu krasnoludów, elfów i druidów. Feniksy, co prawda, nie mają rozwinięcia, ale są najszybszymi stworzeniami w grze na równi z czempionami. Dodatkowo są w stanie atakować na 2 pola. Są też relatywnie tanie, dzięki czemu można je szybciej kupić, a wiadomo, im więcej jednostek na polu walki, tym lepiej. Fabularnie frakcja ta pomaga Rolandowi w odzyskaniu królestwa z rąk Archibalda. Polecam wykonać opcjonalną misję Uratuj Krasnoludy, gdzie musimy pomóc Rocklinowi, królowi krasnoludów, którego ziemie zostały zaatakowane przez popleczników złośliwego brata. Jeśli nam się to uda, to w kolejnej misji dostaniemy wsparcie od wdzięcznego króla na start. I to właściwie tyle, co można powiedzieć o Bastionie sprzed trójki. Jak widzicie, poza Herosami ciężko jest znaleźć coś, co tworzyłoby z tego zgraną grupę królestwo czy coś w tym stylu. Przejdźmy sobie jednak do trójeczki. Rampart, a w zasadzie Bastion, to frakcja, która według podręcznika Restoration of Erathia oparta jest na jednostkach broniących wspólnymi siłami czystą, nieskażoną betonozą, dziką naturę kontynentu. Według niego, dzięki krasnalom oraz drzewcom, frakcja ta najlepiej sprawdzi się w defensywie. Fakt, potrafią uratować tyłek w najbardziej niespodziewanych momentach w rozgrywce, ale Bastion dysponuje również jednostkami, które mają całkiem konkretny DPS, jak centaury, wysokie elfy czy jednorożce. I jeśli ciekawi Was widok Bastionu z innej strony, to Phelan Sykes, graficzka New World Computing, ujawniła, że miasta były faktycznie modelowane w trójwymiarze, co możecie zobaczyć na tym filmiku. Co do magii, Bastion ma smykałkę do odporności na nią, co często się przydaje, jeśli gramy przeciwko takim bohaterom jak Solmer i jego łańcuch piorunów. Dzisiaj omawiana frakcja opiera się głównie na drewnie i kryształach. Jeśli mamy wystarczającą ilość drewna i złota w pierwszym dniu, to z mety możemy postawić gospodarstwo, ale takie bez kur, za to z elfami, i wykupić jednostki strzelające. W Bastionie spotkamy 2 klasy bohaterów – łowców i druidów.
Co ciekawe, u tych pierwszych odgórnie zablokowana jest możliwość nauki nekromancji i magii ognia, a u drugich tylko nekromancja. Najlepszym bohaterem na start jest Eivor, specjalizujący się w elfach. Zaczyna z 2 oddziałami strzelaków i 1 z centaurów. Chociaż w mojej opinii Mefala ze swoim płatnerstwem to też piękny monster, jeśli chodzi o bohaterów tej frakcji. Taki side note. Czy zauważyliście, że Aerys wygląda jak młodszy brat Eivora? They're the same picture. W Bastionie mamy do czynienia również z kilkoma unikalnymi budynkami, jak na przykład skarbiec. Dla mnie to taki heroesowy zwrot podatku. Jeśli ma się tę budowlę postawioną w mieście, to na początek każdego tygodnia dostajemy dodatkowe 10% hajsu z kwoty, jaką mamy obecnie przy sobie. Aż się portfel cieszy. Oprócz finansowych budynków mamy też takie od zasobów i szczęścia, jak magiczny staw czy fontanna szczęścia. A jeśli dorwiemy Grala, to będziemy mogli wybudować duchowego strażnika, który poza standardowymi bonusami jak 5k złota dziennie i plus 50% przyrostu jednostek, daje również wszystkim naszym bohaterom boosta w postaci plus 2 szczęścia. Po tym przydługowym wstępie przejdźmy sobie w końcu do jednostek. Jeśli anioły i archanioły są najlepszymi jednostkami 7 poziomu spośród wszystkich dostępnych frakcji, to Centaur i jego ulepszenie zgarniają tę pozycję względem jednostek 1. tieru. Dużo chapców, ładny atak, a przede wszystkim są szybkie. Zwykły Centaur prędkością dorównuje nieulepszonym gryfom, a przy zupgrade'owaniu może śmigać aż 8 heksów na polu bitwy. Jeśli ma się taktykę, to praktycznie w pierwszej turze można już dojechać wrogie jednostki, a dzięki temu, że Centaury są jednostką 2-heksową, można ładnie osłonić strzelca. Centaur, jeśli chodzi o koszt zakupu, jest najdroższą jednostką tego tieru spośród wszystkich frakcji. Drogi, ale turboskuteczny. Jedyne, czego im brak, to bohatera, który by się w nich specjalizował. Krasnoludy można streścić jednym, krótkim zdaniem. Małe czołgi. Wytrzymałe, z boostami do odporności na magię, wersja podstawowa 20%, a ulepszona 40% szansy na to, że odporność wejdzie. Mi ostatnio ugrały walkę w kampanii z Dżem, więc mój szacunek do tej jednostki znacznie wzrósł. Niestety są strasznie powolne. Na szczęście ich ulepszona wersja ma już większy zakres ruchu, bo może poruszać się o 5 heksów. Krasnale są drugimi, najbardziej wytrzymałymi jednostkami 2. tieru. Zdziwiło mnie, jak zobaczyłam, kto je wyprzedza. I jak myślicie, kto zajmuje to zaszczytne miejsce? Napiszcie w komentarzach. Pierwsza poprawna odpowiedź dostanie ode mnie brawa w następnym materiale. Bohater ze specjalnością w krasnoludach to Ufretin, więc jeśli podeszła wam ta jednostka, to Ufretin is your guy. Elfy to jedna z wizytówek Bastionu. Nieulepszona wersja jest takim normikiem wśród jednostek strzelających, za to po awansie zaczyna być małym, zasięgowym potworem, który w połączeniu ze specjalnością Eivora może robić mocne wyłomy w szykach armii przeciwnika. Mają podwójny strzał i jak już ustrzelą wrogą jednostkę, to zaboli. Niestety, o ile są maszynką do zadawania obrażeń, tak są strasznymi papierkami, które łatwo stopią się, jeśli zostaną zaatakowane. Zarówno jedna i druga wersja ma taki sam limit strzałów, czyli 24. Dodatkowo są to jedyne jednostki zasięgowe w tej frakcji. Bohaterem ze specjalnością w elfach jest wcześniej wspomniany Eivor. Chociaż, jeśli możemy dorwać w swoje łapki Jelliu, to możemy zamieniać zarówno leśne elfy, jak i wysokie w strzelców. W nieoficjalnym dodatku Horn of the Abyss początkowy przydział oddziałów leśnych elfów u bohaterów do kupienia został mocno znerfiony. Zamiast od 3 do 6 mamy teraz od 2 do 4. Ale jako, że są to jednostki 3. poziomu, to przynajmniej mają teraz 100% szansę, by się pojawić. Pegazy nie mogą pochwalić się za bardzo obroną lub atakiem w porównaniu do większości innych jednostek tego poziomu. Ale oprócz tego, że ta jednostka jest szybka, to daje bardzo fajny perk w walce z magami. Podwyższa koszt zużycia czarów przeciwnika o 2 punkty many. A czasem nawet jeden niewinny punkt many potrafi zrobić ogromną różnicę. I nawet jak polegnie na polu walki, to ta właściwość nadal będzie w mocy.
Srebrny Pegas zachowuje ten perk oraz jest jednostką, która zaczyna być przydatniejsza w walce ze względu na jej szybkość, bo może poruszać się 12 heksów. A wiadomo, inicjatywa to królowa. Więc łącząc te dwie rzeczy w jedno mamy armię, która potrafi napsuć przeciwnikowi krwi. Co trzeba też wspomnieć, Pegazy są jednostką latającą i zajmują 2 heksy. Bohaterem specjalizującym się w Pegazach jest Aerys. Na szczęście nikt go nie dźga kataną. Drzewce to dobry, lity kawał drewna. Jeśli krasnale są wolnymi jednostkami, to nasi drewniani przyjaciele są istnym internetem explorerem w świecie jednostek 5. poziomu. Choć nie grzeszą szybkością, to nadrabiają dużą wytrzymałością i ich zdolnością specjalną, zakorzenianiem swoich wrogów tak, że nie mogą się ruszyć. Kiedy zapuścimy korzenie wrogiej jednostce i ją oplątamy, to zdjąć tego nie może ani antymagia, ani leczenie. Trzeba albo rozwalić łażące drzewo, albo użyć zaklęcia teleportacji bądź rozproszenia. Tylko jeśli gramy bastionem i akurat nie chcemy zdjąć oplątania, to trzeba uważać, bo sami też możemy przez przypadek pozbyć się tego efektu poprzez ruszanie się tymi jednostkami. Ulepszenie drzewca jakoś specjalnie nie boostuje statystyk, ani jego design jakoś dużo się nie zmienia. W Hocie End dostał pomarańczowo-czerwoną brewkę i kawałek trawki na barku o tym samym kolorze dla barwniejszego rozróżnienia. Dostają 10 hapców oraz mogą poruszać się o 1 heks więcej. Swoją drogą, w Shadows of Death ich specjalna umiejętność była lekko zbugowana. Chodzi o harpie, a dokładnie ich pasywną umiejętność z uderzeniem i powrotem. Kiedy zaatakują drzewca bądź enta, a ten odda, to harpie nie zostają zakorzenione w heksie blisko drzewca, ale na heksie, z którego startowały. Co ciekawe, splątanie będzie się utrzymywać nawet po śmierci drzewca czy jego poruszeniu. Ekspertem od tej jednostki w bastionie jest Ryland, więc jeśli lubujecie się w sztuce drewna czy stolarstwie, ten bohater będzie dla was dobrym wyborem. Z jednorożcem zawsze miałam problem i w sumie dzięki streamom doszłam do wniosku, że jednak jest to mocny zawodnik. Kopytkujący narwal oraz jego ulepszona wersja po siłce są jednostką 6. poziomu w bastionie. Całkiem wytrzymałe, mają dobry atak oraz rozsądną prędkość jak na jednostkę tego tieru. Jednorożce mają fajną abilitkę, bo roztaczają antymagiczną aurę, dając boosta do odporności na czary w postaci 20% na jednostki będące na sąsiadujących heksach. Niestety, jak u Barda w Final Fantasy XIV, ta umiejętność nie działa na niego samego, a na innych w oddziale. No i przy okazji ataku mają 20% szansę, aby oślepić przeciwnika, tym samym wyłączając go na jakiś czas z walki oraz zmusić potencjalnie przeciwnika do zmarnowania zaklęcia w turze na rzucenie rozproszenia. Bohaterem ze specką w leśnych konikach jest Clancy. Nie ten od Splinter Cella. Zielone smoki dopiero z ulepszeniem zyskują konkretną wartość bojową, która może nabruździć. Dostają boosta do ataku, obrony, życia i prędkości. W dodatku ich pasywna zdolność przeskakuje z odporności na zaklęcia na maksymalnie 3. poziomie do tych na 4. Początkowo smoki w walce nie mogły być przywracane do życia z powodu swojej zdolności, ponieważ zaklęcie wskrzeszenia jest z 4. poziomu. Nawet po rzuceniu ofiary, będącym czarem 5. poziomu. Stan rzeczy zmieniła Hota, która pozwoliła na przywracanie do życia smoków za pomocą zaklęcia ofiary, dzięki czemu już nie musimy się martwić, że nie będzie można przywrócić swoich pupili. Zarówno zielone, jak i złote smoki są jednostką 2-heksową. W dodatku mają także zionięcie, dzięki czemu, jak dobrze ustawimy naszego gada, możemy przypalić kilka wrogich jednostek naraz. Bohaterką z abilitką w smokach jest Mutare i Mutare Drake. Chociaż bardziej chodzi o sprzymierzone smoki, a nie konkretnego koloru. Bastion zdaje się czerpać wiele inspiracji z przeróżnych mitologii i znanych powszechnie elementów fantasy, będących blisko tematyki natury. Przejdźmy sobie przez jednostki po kolei. Centaur to stworzenie znane z mitologii greckiej. Połączenie górnej części ciała człowieka z ciałem konia. Symbolizuje napięcie między instynktem a rozumem. Centaury często przedstawiane są jako dzikie i brutalne, choć zdarzają się przypadki postaci takich jak Chiron, nieśmiertelny król centaurów, znany z mądrości i szlachetności. W fantasy stworzenia te zachowały swój mitologiczny wygląd, pełniąc często rolę wojowników, łuczników lub strażników natury.
Co ciekawe, mitologia grecka traktuje też o innych odmianach centaurów. Ichthyocentaur, półczłowiek, półryba, z parą końskich nóg symbolizujący siły morskie oraz harmonię żywiołów. Onocentaur, człowiek-osioł znany ze zwierzęcej, grzesznej natury. Porozmawiajmy sobie o krasnoludach. Kolejne istoty często występujące w fantasy. Ich początków możecie szukać w mitologii nordyckiej i germańskiej. W tej pierwszej, zwani Dwergar, słynęły z mistrzowskiego rzemiosła. To one według sag stworzyły legendarne artefakty takie jak Mjolnir, czyli młot Tora, czy chociażby Gungnir, niechybiająca włócznia Odyna. W folklorze przedstawiane były jako niskie, brodate postacie, często związane z kopalniami, metalami i skarbami. W literaturze fantastycznej nowoczesny wizerunek krasnoludów ukształtował J.R.R. Tolkien, nadając im charakter wojowniczych, dumnych górników i rzemieślników. Na elfy możecie trafić w mitologii nordyckiej czy folklorze skandynawskim i germańskim. W mitologii nordyckiej elfy są podzielone na jasne i mroczne, zamieszkujące odpowiednio światło i ciemność. W późniejszym folklorze skandynawskim i germańskim elfy często przyjmują postać chochlików lub niewidzialnych duchów natury. W literaturze fantasy znów wizerunek elfa, jakiego znamy z większości gier, zawdzięczać możemy nieocenionemu Tolkienowi, który nadał im cech szlachetnych, długowiecznych istot obdarzonych magią. Pegas wcale nie bazuje na popularnej w latach 90. podróbce konsoli od Nintendo. Jego początków szukajcie w skrzydlatym koniu z mitologii greckiej, narodzonym z krwi Meduzy po jej śmierci z rąk Perseusza. To uosobienie natchnienia, kreatywności i szybkości kojarzone z bogami i poetami. Drzewce, znane też jako enty w twórczości Tolkiena, to żywe, chodzące drzewa, będące symbolem potęgi natury, jak i jej długowieczności. Ich korzenie tkwią w folklorze i mitologii, np. driady czy duchy drzew. Tolkien nadał im osobowość, język oraz rolę opiekunów przyrody, przedstawiając je jako powolne, mądre i potężne istoty broniące lasów przed zagładą. Większość z was, jak usłyszy jednorożec, to pomyśli o stworzeniu pochodzącym ze średniowiecznych bestiariuszy, prawda? A co, jeśli powiem wam, że ich początki sięgają znacznie dalej? Ktezjasz, grecki lekarz z przełomu V i VI wieku przed naszą erą, pisał o nich w Indica, książce opisującej egzotyczny dla tamtejszych Greków subkontynent indyjski. Opowiada w niej o istniejących koniach z rogiem na czole, bazując na opowieściach handlarzy przybywających do Persji, gdy urzędował tam jako nadworny lekarz króla Artaxerxesa II. Do dziś w Persepolis, czyli dawnej stolicy Persji, obecnie znajdującej się w Iranie, możecie trafić na płaskorzeźby przedstawiające skrzydlate byki, będące zapewne inspiracją dla Ktezjasza. Jednorożec symbolizuje czystość, niewinność i boską łaskę. W legendach daje się podejść tylko dziewicy. W fantazy często posiadają magiczne moce uzdrawiania i ochrony. I jak myślicie, czemu Yennefer ma w swojej kolekcji wypchanego jednorożca? Zostawmy rogi z daleka i przesiądźmy się na kolczaste, skrzydlate gady sijące postrach. Mowa oczywiście o smokach. Stworzenia te, pojawiające się praktycznie w każdej kulturze na Ziemi, po raz pierwszy ukazały się w mitologiach antycznej Mezopotamii. W podaniach wspominane były jako gigantyczne węże, pokonywane przez burzowe bóstwa związane z pogodą. Wariant pojawiający się w heroskach, niezależnie od gry bądź frakcji, to smok europejski. Czworonożny z parą nietoperzych skrzydeł, zwykle przedstawiony jako zło, chaos. Bastion posiada dwa warianty smoków. Zielony kojarzony jest z naturą, lasami i trucizną. Często przedstawiany jako inteligentny, ale złowrogi strażnik terytorium. Dobrym przykładem może być zielony, chromatyczny smok z Dungeons & Dragons, który co prawda zieje trucizną, co niezbyt pasuje do odpowiednika z trójki, ale jest mocno związany z naturą i preferuje lasy na swoje leża, co już wpisuje się doskonale. Złoty to majestatyczny, rzadki zwierz, symbolizujący mądrość, szlachetność i potęgę światła. W fantasy złote smoki są często dobrotliwe, potężne i długowieczne, zdolne do mowy, magii i przemiany w ludzką postać. Reprezentują siły dobra, równowagi i ochrony świata przed złem. W Dungeons & Dragons są w grupie smoków metalicznych, przeciwieństwem do smoków chromatycznych, złych potomków bogini Tiamat.
Co ciekawe, porównanie do tej popularnej serii RPG nie jest przypadkowe, ponieważ Gregory Fulton, zastanawiając się nad rozwinięciem dla zielonych smoków, zainspirował się właśnie złotymi smokami z D&D, ze względu na ich dobry charakter, jak i pragmatycznie. Kolor złoty lepiej pasował niż niebieski, czy chociażby fioletowy. Fabuła trójki wprowadziła wiele w lore tej ograniczonej wcześniej serii. Trzeba przyznać, że dodanie złożonej relacji między różnymi nacjami wyszło na dobre Might and Magic. 7, czyli chronologicznie część po podstawce do Heroes 3, rozwija konflikt między elfami a ludźmi i umożliwia nam poparcie Eldritcha Parsona, króla Awli i utarcie nosa Katarzynie. 8 wprowadza coś nowego, rasę, która wybrała drogę ciemności, mroczne elfy. Mają swoją siedzibę w Alvar. Rezerwat kontynuuje dziedzictwo bastionów Heroes of Might and Magic 4. Powracają rusałki jako jedna z możliwych jednostek pierwszego poziomu, tak samo jest też z Feniksami. A czarodziejskie smoki zdecydowały opowiedzieć się po jednej stronie. Pojawiły się też wilki oraz tygrysy. 5 prezentuje Sylvan jako swoją propozycję rozwoju frakcji. Miejsce to bardzo kojarzy mi się z bardzo popularnym wtedy World of Warcraft. Elfy nawet dostały podobnie mocno przerysowane, szpiczaste uszy. Same jednostki są mocno oparte na tej rasie, ponieważ krasnoludy dostały coś własnego w postaci fortecy. Nimfy, rusałki, dryady, sylwańscy tańcerze, druidzi, jednorożce i enty. Czego chcieć więcej? Może powrotu zielonego smoka awansującego w szmaragdowego czy kryształowego odpowiednika. 6 nie posiada odpowiednika bastionu. No, na upartego można za takiego uznać sanktuarium. Ale jak w przypadku przystani, dało się w tym udarze znaleźć jakiś sens. Tak tutaj mamy frakcję opartą mocno na azjatyckich motywach z Kappą i Kirinem na czele. 7 nieco się opamiętała. Zaczynam wyczuwać tu pewien pattern. Mamy driady, nimfy, rusałki, druidów, tancerzy ostrza, nawet łanie i jelonki są. A i drzewiec awansował do stworzenia bohaterskiego, konkurując na tym polu z zielonym smokiem. Olden Era stara się powrócić do korzeni frakcji w mocniejszy sposób, niż wam się to wydaje. 3 rozdzieliła jeden koncept na 2 frakcje. Bastion i Wrota Żywiołów. Wcześniej Zamek Czarodziejki miał w sobie baśniowe stworzenia, ale też żywioły w postaci feniksów. Najnowsza odsłona ponownie scala te frakcje ze sobą w postaci Sylvan z Kniei Murmurwoods. Murmur, czyli na polski szept, ciekawie łączy się z mechanikami frakcji, tak samo jak grzybnia. Mamy dużo zamieszania, jeśli chodzi o jednostki i jako, że jeszcze nie dostaliśmy oficjalnego tłumaczenia, w trakcie pisania tekstu do dzisiejszego materiału dostaniecie je po angielsku i z naszym nieoficjalnym tłumaczeniem. Najniżej mamy stworzenia znane z mitologii greckiej, czyli fauny, oraz po ich awansie faun łucznik i faun wojownik. Później mamy hoplety, czyli jak sami twórcy tłumaczą, krzyżówka świetlików i chmielu, od angielskiego firefly i hops. Spodobało nam się tłumaczenie na chmielnik. Rozwinięte formy to dawn hoplet i dusk hoplet, czyli odpowiednio chmielnik świtu i chmielnik zmierzchu. Następnie mamy iriad, co jest nazwą własną, podobnie jak driady czy oready, dlatego też wine, fungal i krystal iriad przetłumaczyliśmy na winny, grzybny i kryształowy iriad. Aqualotl wygląda uroczo jako połączenie motywu wody, aqua z axolotlem. Wiemy na razie o podstawowej wersji i jednym awansie. Mamy Aqualotl i Polar Aqualotl, co spolszyliśmy na Aqualotl i Polarny Aqualotl. Druidzi, manserzy. Twist, który kojarzy nam się z Necromancer od nekromanty. W oryginale mamy Herbomancer, Spormancer i Murmurmancer, co przetłumaczyliśmy na zielomantę, grzybomanta i na końcu szeptomanta. Kirin, czyli zwierzę z chińskiej mitologii, często upraszczane do Kirina, było już w 6, ale fajnie, że znalazło też miejsce w Olden Era w postaci Kirina, Thunder Kirina i Mist Kirina, czyli odpowiednio Kirina, gromowego Kirina i mglistego Kirina. Na koniec dostaliśmy 2 z 3 form Feniksa, z którymi jest łatwo, bo Flaming Phoenix i Energy Phoenix możemy przetłumaczyć na płomiennego Feniksa i Feniksa Energii, bo energetyczny brzmi zbyt technicznie. Bastion, zaraz obok zamku, to frakcja kojarzona z serią od samego początku w tej czy innej formie. Swoim baśniowym charakterem pięknie wpisuje się w świat Might and Magic,
A swoimi silnymi jednostkami, jak chociażby smoki albo niepozorne centaury, są chętnie wybierane w potyczkach między graczami. Przygotujcie sobie łopaty, bo za 2 tygodnie będziemy rozmawiać o nekropolii. Zachęcam też do zostawienia komentarza, lajka, suba, by widzieć więcej naszych materiałów. Co sądzicie o Bastionie? Czy jest może waszą go-to frakcją do posiadowy ze znajomymi? A może wolicie coś bardziej osadzonego w rzeczywistości? Jeśli tak, to koniecznie sprawdźcie omawiany w poprzednim odcinku zamek. Jestem pewna, że znajdziecie tam kilka niespodziewanych ciekawostek.